I przydałby mi się taki ktoś, przynajmniej 80%, żeby miał tyle energii, co ja. No. Może ktoś z Was szuka dla siebie pomysłu na życie, może ktoś z Was chciałby opuścić Europę i nie ma pomysłu. Coraz częściej w sklepach dużych widać polskie produkty. Tak. O co chodzi? I próbowałam wejść w jego głowę, myśleć kategoriami, jak to Afrykańczyk myśli. Nie ogarnia mój mózg. Mózg rozbity. Po prostu nie ogarniam. Witam Państwa bardzo serdecznie na nowym odcinku. Witamy, witamy. Nasza rozmówczyni Ela z Mazur, którą znacie z poprzednich odcinków na pewno. Dzień dobry kierowniku. Witam serdecznie Elu, nasza rodaczka, nasza osoba w Gambii, moi drodzy, która żyje sobie tutaj ile lat? 12 będzie. 12 lat, Ela. Już minęło 12. W styczniu minęło 12. Szybko minęło? Ja wiem. Zależy jak na to patrzeć, nie? W sumie jak tak sobie czasami analizuję i sobie przypominam te swoje początki, ile to się wydarzyło, ile tutaj, co ja tu przeżyłam. No. Stresu, nie stresu, miłych chwil. No nie, no na początku to wcale nie było tak łatwo, ale i też jakoś tak, nie wiem, tak sobie myślę, że ja się nie poddałam, że mimo wszystko jakoś tak pchałam ten wózek. No na początku, no, chociaż ten pierwszy mój biznes, jak ja tu przyleciałam z kontenerem opon, że tak naprawdę to ja nawet nie miałam pojęcia o oponach. Nie, angielskiego nie znałam. I ja nie wiem, aniołki chyba nade mną czuwały, no bo to mi wyszło bardzo dobrze, to zapamiętałam. To mi wyszło bardzo dobrze. Dało impulsu. Moi drodzy, zapraszamy na odcinek, na rozmowę z Elą na różne, przeróżne tematy. Poruszymy trochę tematów osobistych Eli, trochę tematów ogólnokulturowych, trochę tematów ekonomicznych. Dzisiaj po prostu sobie pogawędzimy nie na werandzie u Eli, ale przed jej werandą i przed jej domostwem. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko się niosło. Ela, 12 lat perturbacji, 12 lat niekiedy wielkich niewiadomych. Czy to w jakiś sposób Cię wzmocniło, czy to w jakiś sposób Cię osłabiło? Nie zadawałem Ci tego pytania jeszcze na Tak na jak antenie. się to mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mhm. I tutaj chyba w moim przypadku to tak działa. Nie wiem skąd ja biorę w sobie tą siłę, że mimo wszystko, po prostu ja chyba kocham tu być. I nie wiadomo co by się działo, co by się zadziało, to ja chcę tu być. Mimo tego kurzu wszędobylskiego, bo tu tu czysto nie jest, tu wszędzie jest ten kurz. Co to znaczy czysto? Bo wiesz, bo patrząc na te warunki takie europejskie, to faktycznie lubimy kiedy jest czysto. Tak. Dla mnie osobiście patrząc, wiesz, z perspektywy już doświadczenia Afryki, dla mnie u Ciebie jest czysto. A dziękuję. Ja, szczerze mówiąc, ja byłam pedantką. Ja byłam perfekcjonistką, jakby to nie nazwał. U mnie musiało być wszystko, nie daj Boże, jakieś tam ciapki na meblach albo kurz. Musiało być wszystko poukładane pod linijkę. Te poukładanie pod linijkę to jeszcze gdzieś we mnie tam drzemie. Ale Afryka mnie odzwyczaiła od tego. Od pedantyzmu. Wyleczyła mnie od tego i bardzo dobrze, Karmel. bo taka pedanteria tak naprawdę to męczy. Męczy. Męczy, bardzo męczy. A tutaj podchodzę teraz do życia w ten sposób, że po co tracić życie na sprzątanie, jak są inne fajniejsze rzeczy No tak. do zrobienia. A w ilu miejscach, Ela, przez te 12 lat mieszkałaś? Bo to nie jest miejsce, które mamy tutaj Nie. w kamerze. To nie jest pierwsze i ostatnie miejsce przez 12 lat. Mieszkałaś w różnych miejscach Tak, chyba, tak. nie? No to pierwsze, no to mówię, taki miałam nagrany pokój,
ale też nie pamiętam, jak ja go sobie ogarnęłam. No W każdym- właśnie, bo to przyjechałaś dosłownie na zero. Przyjechałaś, tak. nie było tutaj nic nagranego, w ciemno poniekąd, Ja co? przyleciałam... Z Grecji. Nie z Grecji. Z Grecji wróciłam do Polski i z Polski przyleciałam tutaj. Tam w Grecji właśnie tych Gambijczyków poznałam, jak oni mi tam zaczęli mówić. Czarować? Ja Czarusie? nawet... Tak, czarusie i oni nie, bo oni mi opowiadali o biznesach, nie? I jakie biznesy czarowali? No, że Gambia ma taki potencjał, że właśnie ten biznes z oponami i przeróżne inne. I faktycznie 12 lat temu to ten biznes tutaj bujał. Teraz już tak nie jest, bo teraz jest coraz trudniej. W poprzedni rok to był totalny zastój. Dlatego ja troszeczkę tak podupadłam psychicznie, bo no praktycznie nic się nie działo. Bo z chwilą jak ta demolka była, jak to wszystko rozwalali, Co to znaczy demolka? no bo likwidowali ten handel uliczny. Który to rok? Rozwalali 2024? Tak. 24? No. To się zaczęło dokładnie w grudniu 2023. Mhm. W czasie, jak ja byłam w szpitalu, ja wyszłam na fajkę na balkon i patrzę, co to się dzieje. Ja myślałam, że rozwalają, bo coś będą budować. Ale później, jak wróciłam ze szpitala, tutaj szwadrony wojska szły, policji z młotami, z kilofami i oczywiście jeden przewodnik, który tylko wskazywał palcem, co mają rozwalać. Usuwanie handlu ulicznego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo? Ja myślałam, że oni po prostu chcą tutaj, tylko że usuwają to, co jest blisko przy drodze, że będą drogę budować. Ale później sobie połączyłam kropki, mówię, kurczę, ale to się w całej Gambii dzieje. No to chyba coś innego jest na rzeczy. Później tak, potem tam dorwałam takiego policjanta w Brykamie i z nim w gadkę, nie? I on mówi, no ale bo to jest dla bezpieczeństwa tych ludzi. Ja mówię, co ty mi tu mówisz? Tyle lat ci ludzie handlowali przy ulicy. To jest urok krajów trzeciego świata. Turyści to bardzo lubią. Mówię, zobacz teraz, jak Brykama wygląda, jak wygląda Gambia. Ponuro, buro, smutno. To prawda. A nie każdego trzeba zaznaczyć, nie każdego stać na wynajęcie lokalu. Dokładnie. Prawda? Ale ja osobiście mi się podoba takie kupowanie przy ulicy, bo to jest raz i wygodniej. I te takie uliczne stragany, gdzie te owoce, oni tak fajnie te owoce układają, prawda? Mają no tak- to jest kolorowo, to jest pięknie i wygodnie. Szybko. Zatrzymujesz się, kupujesz, odjeżdżasz. Dokładnie. Koniec. No. I oni raptem teraz padli na pomysł, tak, że to jest B, oni chcą chyba, nie wiem, być bardziej europejscy. No tak to wygląda, ale to nie przejdzie. Co lokalni Niech ten na to? urok zostanie taki. Co lokalni No na to była tragedia, bo ludzie płakali. Ludzie płakali, bo często gęsto taki handel to jest jedyne źródło utrzymania. I mówię temu policjantowi, mówię, słuchaj, ja cię rozumiem, że ty wykonujesz swoją pracę, ale mówię, każdy z was, każdy policjant ma w rodzinie czy matkę, czy siostrę, czy brata, który właśnie w ten sposób zarabia na życie. W 100% się zgodzę. Oczywiście, że tak jest. I I później, wiesz, jak ta Brykama, bo Brykama to jest takie centrum handlowe, tam aż Większe tętni. miasto, nie? Tak, Tutaj. większe miasto to jest 8 Kilka kilometrów tak. stąd. I tam aż tętni to wszystko, bo tam wszędzie, na każdym skwerku, tam wszędzie się rozkładali. I jak pojechałam do tej Brykamy, pusto, wręcz smutno. Jak na tym pojawiło się masę filmików na TikToku, jak ja to oglądałam, autentycznie mi się łzy kręciły w oczach. czy uważasz, że chcą dorównać Europie? Ja tak myślę. No. Ja tak myślę, chcą, żeby to tak, nie wiem... Wyglądało ładnie, czysto. Tak. Chociaż Ale od tego to się droga- nie da. No to trzeba by było wpompować tutaj miliardy euro, żeby cokolwiek z tym zrobić. No Afryka jest Afryka. Dokładnie. Afryka ma swój klimat. Afryka jest piękna właśnie w tym, jaka jest. Ten swój charakter, nie? Dokładnie. Ten, że taki
nie za czysty, przykurzony, Tak. czasem bardzo kolorowy, Tak. czasem bardzo ponury, czasem bardzo pogodny. I dlatego właśnie do Afryki przyjeżdżamy, bo tu jest inaczej. Inaczej to prawda. Tu jest ta egzotyka, takie zupełnie inna kultura. Po co to zmieniać? Po co to unowocześniać i robić się więźniami tego Tylko, tego to, systemu. Tylko to może jest jakiś ząb, że tak powiem, czasu, że to jest następstwo, że tego się nie da zatrzymać. Że to po prostu samo idzie, wiesz? Że zmiana jest nieodzownym elementem, że tak powiem, rozwoju, no. Tak, ale Ludzie myślę, nie lubią zmian. że tu jest więcej innych rzeczy pilniejszych do zrobienia Szpitale, szkoły, niż likwidowanie handlu ulicznego. tak jest. Ela, wiesz co, tak sobie myślę teraz o tym handlu. Mówisz opony, w tamtym roku już słabo było. 12 lat temu handel oponami kwitł. Co teraz wciąż się opłaca poniekąd? Jaki biznes? Samochody? Chyba też już rynek się nasycił. Coraz bardziej, szczerze mówiąc, coraz mniej się opłaca, bo tak, w Europie zrobiło się drogo, tak? Tutaj podatki w porcie są też bardzo wysokie i naprawdę trzeba sobie dobrze przekalkulować. Kontener dobrze spakować, żeby mimo wszystko na tym jeszcze wyjść. Ostatnio wspomniałaś, że coraz częściej w sklepach dużych widać polskie produkty. Tak, O co chodzi? bardzo dużo. Takie mini markety tutaj są. To jest taki mniejszy supermarket, nie? No i patrzę, kurczę, jakieś tam makarony, zupki, konserwy, rybne, mięsne, to tamto. Dużo, nie? Ogórki konserwowe, sporo. I to tam new arrive. No ale no, zaraz tam mnie się ta żaróweczka biznesowa zaświeciła, dlatego zapytałam, żebym chciała tam rozmawiać z szefem. Oni mówią, że szefa nie ma, że szef w Europie, no a kto to ściąga od słowa do słowa, nie? Oni mi tam wszystko grzecznie odpowiedzieli. Okazuje się, że szefem jest Nie Polak. nie Polak, Ukrainiec. Czy to Ukrainiec. jak to ich się nazywa? Ukrainiec? Ukraińcy, Żeby nikogo, okej. broń Boże, nie urazić. No tak, Ukraińcy, No. normalnie. I okazuje się w następnym minimarkecie to samo. Okazuje się, że chyba w większości tutaj tych minimarketów to są właścicielami, są Ukraińcy. Polskie produkty wysyłają do Gambii. I teraz jak to działa? Ja mam tylko jedną myśl. Nie wiem, czy to w ogóle, wiesz, nadaje się na antenę, no ale chyba wiemy, o tym samym chyba myślimy, tak? Ja uważam, że powiedzmy, niemniej jednak, drodzy widzowie, w komentarzach dajcie znać, co o tym myślicie. Myślę, że warto powiedzieć to na głos. Warto powiedzieć, bo wiesz, no świat nie A jest... może tak nie jest? A może tak nie jest. W sensie, może ktoś będzie z widzów wiedział więcej, może wypowie się. Tak. Bo to jest jakaś taka hipoteza, że albo ona jest prawdziwa, albo nieprawdziwa. Ela, To znaczy, powiedz, co może nie myślisz? mówmy na głos, ale zważywszy, że Polska bardzo dużo ostatnio pomagała z racji tej wojny, tak? No i resztę można sobie dopowiedzieć, tak? Że I teraz tak, jeśli tutaj jest właściciel sklepu jest Ukraińcem i polskie produkty tu są, no mi się nasuwa jedno. Ale może tak nie jest, no nie Może wiem. tak nie nie wiem, jest. nie wiem. A może po prostu, bo to jest, wiecie, bo to ciężko powiedzieć, trzeba by było po kłębku dojść, nie? W każdym razie w trakcie tego, co dzieje się na wschodzie, było bardzo dużo sytuacji, które pozostawiają ogromny niesmak i dużo znaków zapytania. Tak, ale ale też bardzo dużo Polacy, cały naród zrobił dobrego naszym sąsiadom, moi drodzy. I z takich ciekawostek, nie wiem, czy ktoś pamięta, kiedy z Hanią pojechaliśmy na Ukrainę w 2020 roku,
zaprosił nas na nocleg taki człowiek, taki Jarosław. Byliśmy u niego jedną nockę. Jarosław ma syna. No i w czasie, kiedy ten konflikt się zaczął, Jarosław zadzwonił, zapytał, czy przyjmiemy tego syna pod dach, nie? Bo nie wie, jaka jest przyszłość w ogóle Ukrainy, to chciałby, żeby ten syn był bezpieczny. I wyobraźcie sobie, że go przyjęliśmy w tym czasie, kiedy był u nas, po prostu dostał się do szkoły muzycznej i finalnie, moi drodzy, już skończył szkołę muzyczną. No, więc konflikt dla jednych był szansą niebywałą, tak jak tutaj ten biznesmen, chociaż nie oskarżamy, nie? Jest to jakaś hipoteza. Dla innych możliwością wyjechania, możliwością edukacji, jeszcze dla innych w ogóle możliwością tranzytu jeszcze dalej do Stanów czy do innych krajów zamożniejszych niż Polska w Europie. Ale zmieńmy temat. Ale w sumie wiesz, jak masz szansę, no to raczej ją wykorzystasz, tak? Nie każdy wykorzysta taką szansę, ale faktycznie wiele rodzin, bo to rodzinami niekiedy wykorzystywali. Patrz, jak się Ruda odpaliła. Brawo, Ruda, brawo, Ruda! Ale zobacz. Bierz! Bramkę masz brawo. otwartą. Słuchaj, ale te dzieci naprawdę przychodzą tutaj, krzyczą One, białas, widzisz, białas, białas. Są wredne dzieci. Wredne. To nie jest tak, że wszystkie dzieci są kochane. Nie. Tu są wredne dzieci. Są, z ręką na sercu o tym mówię. Są wredne, upierdliwe i one cały czas mi tutaj stoją pod bramą i krzyczą tubab. Na mnie mogą krzyczeć. Give me money. To nie jest fajne, naprawdę to nie jest fajne. Kaszelek, kochana. Kaszelek. Tak. Witaminki jakieś, Bo tutaj ten jeszcze słoneczko się nie masz. wyleczyłam. Jak Madziulka pojechała, no to ja już zachorowałam i od tego momentu jestem chora, to już będzie. Córa przyjechała, często przyjeżdża, odwiedza. Nie, już była 4. raz. Super, pozdrawiamy Magdę, która mieszka w Madziulko, Holandii. kocham cię, słoneczko moje, kocham cię. No. Ela, tak się zastanawiam. Dzisiaj mówimy o tych dzieciach, że one takie niewychowane, nieokrzesane. Faktycznie, do mnie mogą krzyczeć białas, a już się przyzwyczaiłem w Afryce. Tak. Już to nie robi na mnie wrażenia, ale ty jako, że tak powiem, stary wyjadacz tutaj, 12 lat. Właśnie o to chodzi, przecież tu jest, te dzieciaki w Busumbali, one mnie znają. I do tej pory jeszcze będą przychodzić pod tą bramę i drzeć się tubab. No przecież to jest już, ja już nie reaguję. Ale jak to stoi na przykład pół godziny, bo oni mówią, mogą stać i pół godziny, i godzinę, i tak Męczące. to nawet, wiesz, nawet anioła by chyba zgniewało. Tak jest. Nie wiadomo jak byś nie reagował, no to cię w środku tam się burzy. Gotuję. Ale to są dzieci, które niejednokrotnie to są takie street dzieci, które ani nie mają wychowania w domu, ani nie chodzą do szkoły, ale to mało tego. Nawet te dzieciaki, które chodzą do szkoły, czasami w mundurkach tutaj przechodzą i to samo. Walnie ci tym tubabem. No przecież to jest... Ale to one, dzieci same z siebie tego nie znają. One się uczą tego w domu. Od rodziców, Od nie? rodziców, oczywiście, że tak. Zobacz, bo ty jeszcze nie widziałeś tych dzieci u Palego. No. W tej szkole, w której ja tam się udzielam. Tamte dzieci, one się pięknie, grzecznie ukłonią. One nie idą, nie rzucają tubabami. Mało tego, one mają wpojone, że jak idziemy ulicą, nie jemy. Nie wyrzucamy śmieci. Te dzieci tak są uczone. Nauczyciel dobry, Tak. nauczyciele dobrzy. Tak. Ela, tak sobie myślę, dzisiaj była wizyta. Dzisiaj przyszedł twój były pracownik do nas, bo spotkaliśmy go na poprzednim odcinku, jak chodziliśmy po Busumbali. Tak. Trafiliśmy do Lamina, czyli człowieka, do którego trafiliśmy również 2 lata temu, bo jeszcze pracował u Eli. No i już nie pracuje. Co było Ale wiesz powodem? ty, ja nie skończyłam tego tematu, jak żeśmy nagrywali poprzednio, no właśnie. Nie pracuję, no bo mnie okradł. No złodziejaszek. On mnie okradał cały czas. On mnie okradał cały czas na takie jakieś tam drobne rzeczy, drobne sumy. Ja to wiedziałam. On myślał, że on jest cwany, ale Przymykałaś oko. tak, przymykałam oko, no bo to starszy facet, no Ma kilkoro dzieci. tak.
I Pomagałam cały czas jego rodzinie. Jeszcze wcześniej tam pracowałam z taką fundacją z Polski. To właśnie jego dzieci miały sponsorów i cały czas miały tą pomoc. No właśnie, ale dzisiaj przyszedł Lamin, jakby nigdy nic, bo my byliśmy u niego Tak. na tym poprzednim odcinku, Tak. który teraz realizowaliśmy. Zaszliśmy, chata się rozsypuje, rozkleja, faktycznie no, Strasznie potrzebują w strasznych warunkach. pomocy. Brat się odwrócił z tego, co Lamin powiedział, nawet na odcinku, że no poszedłem do brata, ale brat to nie, no. I tak sobie myślę, dzisiaj przyszedł, jakby nigdy nic, posiedzieli, pogadali. Tak, Dzieci Lamina do Eli mówią tak, Ela potrzebuje butów. no. W sensie nie przyszli odwiedzić, zobaczyć co u ciebie, Tak. bo długo się nie widzieliśmy, tylko totalnie intencjonalnie. Ale ja to wiedziałam, że to jest taka wizyta nie z racji tego, że bo mają święto, żeby jakoś odwiedzić, bo to tak fajnie, bo to wypada. Nie, ja wiedziałam, że o coś tutaj będzie prośba. Ja znam Lamina bardzo dobrze. Także To jest ciekawe, bo faktycznie miał pracę jako starszy człowiek, Tak. a wiadomo, że tutaj będąc starszym nie jest tak łatwo znaleźć pracę. No nie. Praktycznie no, jest to, powiedziałbym, niemożliwe. Zdajesz się tylko na swoje dzieci, nie? Tak, tak. No bo co ten starszy człowiek, co pójdzie do łopaty? No ale Lamin ma jeszcze małe dzieci. To te dzieci nie są w stanie jemu pomóc. No właśnie, ale Lamin ma z 60 parę lat chyba, co? Tak Może- naprawdę to się nigdy nie dowiedziałam, ile on ma lat. On tak myśli, że on ma może 65. Ale On nie wie. zdrowotnie to on nie wygląda zbyt, powiedziałbym, No nie. korzystnie. No nie. A Bardzo małych taki- dzieci dużo ma. No w sensie tam no brzdące tak między 3, może nawet mniejsze tam były. Nie, no Lamin ma ile? 3. A tamte pozostałe to... No to nie, to Aha, jakiś tam. No widzisz. Nie. Ale to Sąsiada. daje to, Ela, powiem ci, do myślenia z tym. z No tymi i chałupa dzieciakami. się Laminowi wali. No i widzisz, trochę czasu minęło, oni myślą, że dobrze, to już Eli też już minęło, Eli serce zmięknie i że Ela znowu będzie pomagać. No ale sorry bardzo, nie i nie. Co w sytuacji, jak masz bliskiego współpracownika? Możemy powiedzieć o Alim? Tak, oczywiście, że tak. Ali to człowiek, który też, to jest bliski współpracownik Eli, Tak. którego widzieliście w poprzedniej serii w ogóle Gambia z Jak to daleko, tej pierwszej, kiedy przyjechałem w ogóle i trafiłem na Elę. Ali był, ale jego nie ma. Tak po prostu. Co prawda, no mam co chciałam, bo Alu mi się zepsuł. Zepsuł się totalnie, mi się zepsuł. Się rozleniwił. To było tak, że praktycznie jego tu nie było. On niby tu był, ale jego tu nie było. I on mi mówi, że on nie jest ze swoją rodziną, bo on ciągle tu jest. Ja mówię, Alu, o czym ty mówisz? Ciebie nie ma ani tam, ani tu. Ty ciągle jesteś ze swoją gitarą w terenie. Muzykant. No, basista. Basista. No. A ostatnio tych imprez to było nagminnie bardzo dużo. No i to było przed Ramadanem. Później jakoś na 2 dni przed Ramadanem Alu mi oznajmia, że w czasie Ramadanu on będzie oddelegowany tam troszeczkę dalej, w głąb Gambii, bo on będzie tam pracował na drodze. Tłumaczy jako się, na checkpointach. tłumaczy się, no, Tak. jako policjant. No to ja już wiedziałam, z czym to się wiąże. No i tylko się go zapytałam, czy codziennie, on mówi, że tak codziennie, Czyli wiedziałam, że znowu jego tu nie będzie. Ale on mi mówi, ale to tylko przez miesiąc. Ja sobie myślę, no człowieku, o tym ty mówisz. Przecież miesiąc to jest kawał czasu. No i ja się wkurzyłam, ja mówię, dobra, weź ty się skup na tym swoim ramadanie, na tych swoich modlitwach, na tej swojej rodzinie, daj ty mi święty spokój, po prostu jedź do swojej rodziny. No i Alu wsiadł na motor i pojechał. Ale jestem w szoku. No bo ja
nie spodziewałam się takiej reakcji z jego strony. Raz, że po prostu nawet jakiś tam bye, no to nara, czy w razie co, no to dzwoń do mnie, czy tam coś w tym stylu. Nie. Po prostu wsiadł na motor i pojechał. Nie wiem, nafochał się, czy co, uniósł się honorem, czy co, no nie wiem. Miesiąc czasu nie odzywał się. Nie dzwonił, nie pisał, nawet nie zajechał. A prawie codziennie przejeżdżał obok bramy, bo nieco dalej jest ta szkoła, gdzie chodzi jego syn, za którego ja płacę za naukę. Taki sobie paradoksik. To jest ciekawe, bo nie ma w nim żadnej refleksji. Rozumiesz, nie znacie się od wczoraj. To, Ja że wspierasz próbuję tego zrozumieć syna, jego myślenie. I to mi daje jeszcze raz dowód na to, jacy oni są bezwzględni. Że oni są pozbawieni uczuć. No właśnie, wiesz, tęsknota, nie było kontaktu. Refleksja do biznesu, który, wiesz, biznes to nie jest malowanie obrazu, Tak. że zostawiasz obraz tylko Tak. biznes cały czas się powinien kręcić. Ale nawet nie wiem, jakiegoś przyjaciela czy kolegę, to od czasu do czasu do niego zadzwonisz, czy się dowiesz, czy wszystko okej. No przynajmniej chociaż raz by zajechał i się zapytał, czy wszystko okej. Jak on mnie cały czas w takim przekonaniu utwierdzał, że on mi jest tutaj potrzebny dla mojego security, bo on jest moim security, dla mojego bezpieczeństwa, co ja tak sobie myślę, kurde, A może serio? tylko tak wmawiał? I teraz raptem gdzie jest moje security? No gdzie? A może to ty, Ela, byłaś security dla niego? Tak. Co? Tak, no to tak chyba jakoś to tak wygląda, nie? No. Właśnie, to jest dość ciekawe, że brak takiej refleksyjności, że można tak z dnia na dzień po prostu postawić ścianę. To, że pojechał, widzenia. okej, to wszystko ja rozumiem, okej, ale że się nawet nie zainteresował. Nawet jakiejśkolwiek krótkiej rozmowy, nawet nie przedzwonił. To jest dla mnie. I próbowałam wejść w jego głowę, myśleć kategoriami, jak to Afrykańczyk myśli. Nie ogarnia mój mózg. Mózg rozbity. Po prostu nie ogarniam. Wczoraj mi SMS-a napisał, wiadomość mi napisał, że kłamczu. Znowu wiem, że to jest kłamstwo. Bo on mi mówi, że prawie przez cały Ramadan on przesiedział tam w okolicy Foni. Foni to jest jakieś około 70 km stąd. Co tu od Palego wiem, że on przyjeżdżał do szkoły i syna odbierał. Czy takiej osobie można dać kolejną szansę? Nie, ja już jestem zmęczona. Bo jeżeli dawaniem ktoś szans. kłamie 10 razy, no to 11 raz. Ale ja już Też mu dawałam okłamie. kilka szans. To teraz to już po prostu przegiął. To ja już mu dawałam tyle szans. Złapałam go na niejednym kłamstwie i oni nie rozumieją, bo jak na przykład ja mu mówię, że aha, po co to wziąłeś? I on mówi, no ale czy to taką ma dla ciebie wartość, no to ja ci za to zapłacę. Ja mówię, słuchaj, to nie chodzi o tą rzecz. To nie chodzi, ile ona jest ważna, ile ona jest warta. To chodzi o fakt. I oni tego nie potrafią ogarnąć. Kłamstwo, no nie, no ja po prostu, no nie. Kłamstwo na krótkie nogi, tak powiada moja mama. Nie toleruję kłamstwa, ja już jestem, tego kłamstwa z ich strony mam tak, tu jest kłamstwo na każdym kroku. Tu jest tego fałszu, jest tak dużo, że no ja to już mam takie zboczenie zawodowe, że Ale zauważyłaś, Ela, że ta relacyjność dla nich... Zobacz, przyszły dzisiaj dwie babeczki. Kupić u ciebie te ubranka dla dzieci. I ta babka negocjuje cenę. I mówi tak. Ela, ja cię spotkałam na bazarze w Brikamie, więc ja jestem twoją klientką. Jaki to argument? Próba tworzenia relacji na niczym. tak.
W sensie nie Tak. ma w ogóle podstawy. No, Ja już mam na nią inaczej patrzeć, bo ona jest moją klientką. No ale zaraz, każdy jeden, kto przyjdzie do sklepu, tak, to jest klientem. Oczywiście. No. A niektórzy chyba też nazywają się twoimi przyjaciółmi, żeby dostać rabat. To W sensie już w ogóle, nie? próba stworzenia relacji Tak. z tobą na bazie powietrza w sytuacji, kiedy jest to potrzebne. Tu i teraz. Tak, dokładnie. Dokładnie, a w innym przypadku oni mają cię głęboko w dupie, że tak powiem. Tak to wygląda. No. Daje do myślenia. Tak to jest. Ja mówię, Afrykańczyk, tak jak mówię, no może też nie wszyscy, no nie uogólniajmy. On ma dla ciebie czas, jak wie, że będzie miał jakąś korzyść od ciebie. Profit. Jeśli nie, to się nie łudź, że on poświęci ci. A teraz tak z drugiej strony uderzę. A w Europie, w Polsce tak jest podobnie? Jeśli ktoś od ciebie coś chce, to też liczy na to, Chyba nie. w sensie... Chyba rzadziej, co? Bo tutaj jest takie to bardzo naoczne. Takie, Tak. że to czujesz. Tak. Jak przychodzą do ciebie, to czujesz. Ale bo tutaj dla nich to mówię, to jest takie złapanie kontaktu z Europejczykiem, to jest takie wow. To jest coś, co stawia go na jakiejś takiej wyższej pozycji, tak? Złapanie No Pana bo Boga wiadomo, za że nogi, no. aha, jak masz frenda Europejczyka, jak masz kontakt z Europejczykiem, no to możesz liczyć na coś tam. Na benefity. Tak. Czy jakieś tam przekazy Western Union, czy jakąś tam pomoc. Finalnie door to Europe. Droga do Europy otwarta, tak? I to jest to, co oni tylko widzą. Zobacz, XXI wiek, wydawałoby się, że no już średnio można powiedzieć po 50 lat minęło od uzyskania niepodległości większości krajów w Afryce. To jest 4-5 dekad czasu, a wciąż człowiek biały uważany jest, jak jest uważany. No tak, Dzieci bo... z mlekiem matki normalnie wysysają ten, że tak powiem, trochę mit o tym człowieku białym. Tak, bo to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie, a zresztą, no wiesz, Europa jest znacznie wyżej postawiona pod względem ekonomicznym i pod każdym innym względem, tak? Bez dwóch zdań. I dlatego w ich oczach my wszyscy jesteśmy milionerami. No właśnie i to mnie zawsze dziwi, bo kiedy podróżuję w różne części świata, po Afryce teraz uściślimy, wszyscy myślą, że jestem bogaczem, Tak, że ja jestem bilionerem. tak. Jaki bilioner, jakiś milioner chodzi w sandałach, śpi w namiocie albo jedzie w ogóle autostopem, stoi na drodze i próbuje złapać stopa gdzieś na jakiejś półpustyni. No tak, ale jak byłbyś biedny, to byś nie podróżował. Jak byłbym biedny i chciałbym podróżować, to pewnie do niektórych krajów Afryki bym nie przyjechał, to na pewno. Bo nie stać by cię było na wizę. Nawet na wizę, nie? To prawda, bo bo podróżowanie po Tak. Afryce nie ma co ukrywać. Jest kosztowne i tutaj nie ma co czarować, ale z drugiej strony, nawet pracując za minimalną w Polsce, jesteś w stanie podróżować w sposób, który widzicie na kanale Jak to daleko. Bardziej lub mniej komfortowo, ale jesteście w stanie. Oczywiście to wymaga... Poważnie? Oczywiście. Minimalna No, to jest słyszycie? około 4000 zł, prawda? Dobrze pamiętam? Więc uważam, że osoba rozsądnie zarządzająca budżetem jest w stanie tak podróżować. I proszę bardzo. Czekaj, sprawdzę, bo coś tutaj wyskoczyło. A Rudzieńka nam dzielnie towarzyszy? No tak, ona taka tutaj piękna Postać psiunia. pierwszoplanowa. Rodzinka. Piękna. Z tym podróżowaniem i z tymi pieniędzmi to jest, wiesz, zawsze te podróże wydają się takie kosztowne. Podróże nie są Tak. kosztowne, kosztuje komfort. Tak, Kosztuje komfort. dokładnie. I faktycznie pamiętam te czasy, 2015 rok, 50 euro i podróżowałem wtedy, dopłynąłem w ogóle przez Atlantyk, na Karaiby, Bahamy, aż do Meksyku. Tylko że jeżeli nie masz pieniędzy, to musisz poświęcić swój czas
na to, żeby te pieniądze zdobyć. Pracą, wiesz, na jachcie, robieniem baniek mydlanych dla dzieci gdzieś, wiesz, w jakimś centrum, graniem na harmonijce, zabawnianiem ludzi po prostu w przestrzeni, żeby złapać trochę pieniądza. No, trochę możliwości Więc jest. tak, możliwości są, więc reasumując, jeśli masz mały budżet, no to musisz poświęcić swój czas, który jest złotem, żeby zarobić trochę grosza, no i musisz poświęcić swój komfort, na co wiele osób nie jest gotowych. Tak, Komfort dokładnie. psychiczny i fizyczny, bo Dokładnie. spanie gdzieś tam po kątach w Afryce nie jest dla każdego, nie każdy No się nie. odważy, wiesz? No nie. No. Nawet samo to, jak ty śpisz gdziekolwiek w tym namiocie w Afryce, no to jest dla mnie też jest niepojęte. W nocy w Afryce. Nie miałeś czegoś takiego właśnie podczas swoich podróży, że w pewnym momencie ogarnął cię strach, bo byłeś gdzieś w przysłowiowej czarnej dupie zupełnie sam, Wiesz co? nie wiadomo gdzie? Strach jest, ale nad strachem trzeba panować. Ja to tak sobie zawsze myślę, nie? No i dobra, i jeżeli jesteś gdzieś w namiocie i coś szemrze, Jeszcze jakieś kojoty tam. no to wiesz, nie otworzy namiotu, nie? To bez dwóch zdań. Otworzyć namiot może człowiek, ewentualnie jeżeli masz jedzenie, to zwierzę po prostu ci wejdzie do tego No ale ten twój tego namiocik namiotu. to jest taki Delikatny. delikatny bardzo. Ale to bariera dla zwierząt. Ogromna bariera, wiesz, Tak mówisz. zatrzymasz żyrafę, słonia i nosorożca. Pod warunkiem, że nie masz jedzenia w środku. No, bo my dla zwierząt dzikich śmierdzimy. Nasze ciało śmierdzi. Czekaj, Ela, ale w ogóle, tu wiesz, gadu, odcinek, wiesz, o tobie, o Gambii, a my tutaj przechodzimy na mnie i na podróżowanie. Słuchaj, Ela, tak już pod koniec odcinka zapytam, czy ty uważasz, że wciąż masz cierpliwość do lokalnych tutaj? Że jeszcze masz na tyle, nie tyle odwagi, ale dystansu, żeby kogoś zatrudnić, kogoś wpuścić tutaj przez swoje bramy, bliżej siebie? Są takie momenty, że już ta cierpliwość już po prostu jest na wyczerpaniu. Aha, dzieciaki po sali, bo brawo, Ruda, brawo, brawo, Aha. brawo. O kurde, pobiegła za nimi! Matko, Pobiegła za nimi za bramkę, aż za kapcia złapała. brawo, Ruda, brawo. Chodź, Rudzieńku. Kochany piesek. Ale poszła, No, co? poszła jak burza. Masz tą cierpliwość jeszcze, żeby wpuścić Są kogoś? momenty, że ja już po prostu myślę, że ta cierpliwość już mi się skończyła albo kończy, już jest na wyczerpaniu. Ale wiesz, jak pojadę No, nad siódmy, ocean, tak naładuję te swoje wewnętrzne baterie i tak porządnie wypocznę, to myślę, że dalej Masz energię. mam energię, mam i dzięki Bogu ja jeszcze mam tyle tej energii, tyle tych pomysłów, tyle jeszcze w ogóle. Działaj, Elu. I przydałby mi się taki ktoś, przynajmniej 80%, żeby miał tyle energii, co ja. Ktoś, kto w 3 słowach, kto jest energiczny, nie narzekający Tak. i ktoś, kto może To, że na przykład żyje z wizją. wstajemy rano, okej, planujemy to, robimy to. Ktoś, komu nie muszę pokazywać palcem, nie muszę pchać go, nie muszę popychać go za plecy, że weź, albo ktoś, na kogo patrzę i chce się coś robić, Razem. a nie którym mi po prostu ręce No dobra, no opadają. teraz mi już na koniec przychodzi pytanie. Mówimy o mężczyźnie, czy mówimy o kobiecie? Może być mężczyzna, może być kobieta. No zresztą, potrzebuję, niejako potrzebowałabym, fajnie by było, żeby ktoś tu był do pomocy. Duszę taką. Tak, dwie osoby to by było fajniej. Ja bym miała więcej energii, jakoś tak energii do działania, do czegoś zrobienia. No teraz to, jak Alu mnie zostawił. Ela została tutaj na ziemi gambijskiej, sama poniekąd. Uważam, że nie sama, bo ma naprawdę serdecznych, fajnych, wartościowych ludzi tutaj wokół Busumbali i nie tylko. Tak, Moi ludzie drodzy, tutaj mnie może- jednak lubią, ja jestem tutaj znana.
lubiana, no to nie narzekam, no. Może ktoś z Was szuka dla siebie pomysłu na życie, może ktoś z Was chciałby opuścić Europę i nie ma pomysłu. Napiszcie do Eli, kontakt macie w opisie i spokojnie możecie na WhatsAppie not? zadzwonić. Życie jest jedno. Nikt nie wie, może te Prawda? charaktery, twój charakter Elu i widza bądź widzki, który teraz nas ogląda, może akurat na siebie właśnie czekają i możecie tutaj robić fajne, ciekawe rzeczy, być dla siebie wsparciem, No mówię, podparciem. możliwości jest dużo. Naprawdę dużo. To prawda. Ja mam głowę pełną pomysłów. Tylko autentycznie. Mi potrzeba kogoś takiego, z kim ja bym nadawała na jednej fali. Na jednej fali, tak, Tak. jest. No nic, I to jest miejmy potrzebne. nadzieję, że Eluś, taka osoba się znajdzie. Bardzo dziękuję, ściskam w imieniu swoim i w imieniu widzów łapkę. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pamiętajcie o zestawie, że tak powiem, szewskim, żeby te sandały się mocno trzymały. Łapeczka, komentarz dobry z dobrym słowem Eli i Gambi. No i rzecz jasna podanie odcinka dalej, żeby to szło z wiatrem. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie z nie werandy, Pozdrawiamy. ale sprzed werandy u Eli w Busumbali. Czołem! Buziaczki.